Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki. Dziś znowu jestem przy frezarce, ale dlatego, że ciąłem filongi i muszę powiedzieć, że najbardziej dla mnie niebezpieczną pracą na frezarce jest cięcie filongów, tak zwanych race panel. I opracowałem bardzo dawno dla siebie taki system, którym chcę się podzielić, który powoduje, że cięcie filongów jest bardzo bezpieczne. Od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od tego, żeby założyć frez. Frez zakładam nie jak większość stolarzy, zakładam od góry, zakładam od dołu. Wpuszczam go w blat. Ja kupiłem frezarki i każdemu polecam, jeżeli już ma zamiar kupić, żeby wrzeciono było regulowane. U mnie się reguluje i w jedno, i w drugą stronę, także chyba 5 stopni do przodu i 45 do tyłu. I to Wam pozwala na tym samym frezie naciąć zupełnie inny profil, jeżeli zmienicie kąt, ale to nie o tym chciałem Ci mówić. Wiadomo, że jak złożymy prowadnicę do siebie, to jednak zawsze jest tu jakaś przestrzeń i jeżeli założymy pociąg do cięcia tych paneli, to może nam zawadzić o brzeg i to nieważne, czy jest prowadnica aluminiowa czy drewniana. Ja osobiście bardzo lubię drewniane i wymieniłem z aluminiowej na drewniane. Dlaczego? Jeżeli tniemy, frezujemy materiały twarde, takie jak korian albo plastiki, te plastiki potrafią nam wyżłobić te aluminium do bólu. Normalnie rów Wam wytną. I potem, no co, prowadnica jest złom albo bardzo Wam utrudnia życie. To ja zdejmuję po prostu na strugarce pół milimetra, splanuję, zakładam z powrotem i znowu jest piękny. Także ja lubię bardzo drewniane prowadnice, bez względu, ja wiem, że ktoś się może nie zgodzić, ale praktyka pokazała, że jest jak jest. Dorobiłem taki przyrząd. Tu jest widać, że w desce klonowej wyciąłem ile się da na wrzeciono, bo wiadomo, że jak się tnie filongi, to czasami ten filong musi być bardzo głęboki, naprawdę bardzo, zwłaszcza na drzwi, to jest tam z 6 cm, więc musimy to wpuścić praktycznie aż do samego wrzeciona. No ale jak tu wetniemy, no to nic tam to nie trzyma, więc dlatego tu jest przyklejona i przykręcona sklejka 19 mm, a może to nawet jest 20, żeby to trzymało. Na brzegu przyklejone i przykręcone są ograniczniki, że jak ja to wrzucę na blat, to mi to nie chodzi, nie rusza się. Ja to mogę próbować i nic, jest na zero i po prostu jeżeli to odsuwam maksymalnie, zakładam frez, bo frezy mam do filongów bez względu na profil, mam te same rozmiary, także to mi to wszystko pasuje. Przysuwam tu do końca, z jednej strony, z drugiej. To jest tak zrobione, że ten kawałek wchodzi pod prowadnicę, czyli jednocześnie nie wyjdzie, nie wyskoczy mi i nie pójdzie, bo trzyma się tu. I zaciski, zakładam zaciski sprężynowe. O. I to jest to. Dlaczego używam tego? Ponieważ tu mam wzornik do ustawiania akurat profilu. To jest 12 mm. Dlatego, że co bym nie ciął, to mi prowadzi, po prostu nie ma przerwy. Ta część, co zostaje, jest prowadzona cały czas po prowadnicy, którą dorobiłem ja. Mam tu kawałek jakiegoś tam odpadu sklejonego na lamelo, ale
mogę to przefrezować i natnę profil. Oczywiście, jeżeli ustawiam, no to po kawałku wjechać i ustawić, zobaczyć jak to wszystko wychodzi i bez pociągu, ale normalnie tnę to wszystko z pociągiem. Nie wiem, czy to na raz będzie, czy na 2 razy będzie, zobaczymy. Założę pociąg. Pamiętajcie, jak zakładacie pociąg, że tak mam frez założony, że muszę puszczać z tamtej w tą stronę, czyli musi mi tu w tą stronę dociągać do prowadnicy. Tu. Ok. I to tyle. Zakładamy zatyczki. Okulary niepotrzebne, bo nie potrzebuję tam zaglądać. Włączyłem wyciąg oczywiście. Sprawdzić, jeżeli zmieniacie frez, kierunek obrotów freza, czy w odpowiednią stronę chodzi wrzeciono, żeby nie puścić od tyłu. I okulary w zasadzie są niepotrzebne, bo ja tam nie będę zaglądał, bo robi pociąg swoją robotę, więc po co mi to? Więc włączamy wyciąg. Zrobię zbliżenie, oczywiście tutaj wyszły domino, ale to jest po prostu kawałek odpadu, żeby Wam pokazać, jak bezpiecznie można nafrezować filongi, która to operacja jest, moim zdaniem personalnie, to jest najbardziej niebezpieczna operacja na frezarce. Właśnie frezowanie filongów. Oczywiście, jak to w moim wieku bywa, zapomniałem powiedzieć, jak naciąć takie wąskie filongi do szuflad, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo takie szersze filongi to jest niebezpieczne, ale nie aż tak, ale takie wąziutkie do szuflad, to jest dopiero, jak to mówię, wolna amerykanka albo jazda bez trzymanki. Jak ja to robię? Wyobraźmy sobie, że to jest ramiak, to jest panel do drzwi i szuflady razem, dlatego że jeżeli jest szafka i są drzwiczki, jedne drzwiczki i szuflada, no to wiadomo, że jeżeli jest, że w szafce te panele, jeżeli ramiaki boczne są jednakowe, to panel w szufladzie musi mieć taką długość, jak panel w drzwiczkach szerokość. Ale niektórzy puszczają do szuflad w ten sposób, a ja czasami puszczam w ten sposób, zwłaszcza jeżeli idzie to pod farbę, to tego nie widać. I wtedy kleję deski na dłuższy panel, tak żeby panel szuflady i panel drzwiczek wyszedł z tego razem. I wtedy frezuję jeden brzeg, drugi brzeg i wiadomo, górę i dół. Przecinam na wymiar, jaka ma być szuflada i wtedy mam już 3 te najbardziej niebezpieczne, te krótkie, nafrezowane na szufladę i zostaje mi tylko ten wzdłużny, co już nie jest takim problemem, bo na pociągu idzie to łatwo. Jeżeli ktoś chce w ten sposób do szuflad,
to ja robię też tak, że frezuję. Często się zdarza, że szuflady, że szafki z szufladami mają ten sam wymiar, więc kleję większy panel i frezuję w poprzek tą część i tą część. Potem rozcinam to na szuflady, ile tam potrzeba. No i tak jak mówiłem, najbardziej niebezpieczne jest frezowanie czegoś takiego w poprzek, na wózku. A wzdłuż to już nie jest taki to problem. Także mówię, przecinam to w pasy na szuflady, gdy to już mam nafrezowane. No i te wzdłużne puszczam, to też po prostu wychodzi bezpiecznie. Także mam nadzieję, że zaoszczędziłem wiele zdrowia Wam, bo dlatego, że to jest niebezpieczna operacja, zwłaszcza frezowanie szuflad, filongów do szuflad. To w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do oglądania następnych odcinków i niech moc będzie z Wami.